Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, zanim zacznę, chciałem Wam powiedzieć, że jestem już praktycznie w pełni zdrowy, praktycznie jeszcze herlam strasznie, także tutaj się pokusiłem o zrobienie materiału, ale pewnie tego nie zauważycie, ale tutaj będę przerw dość sporo robił na odkrztuszenie. Moi kochani, przede wszystkim i co najważniejsze, chciałbym Wam wszystkim naprawdę bardzo, bardzo z całego serca podziękować za ten tydzień, który byliście, czekaliście na mnie, życzyliście powrotu do zdrowia. Naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękuję i doceniam to. Jesteście po prostu zajebiści i po prostu nie mogłem sobie wymarzyć lepszych widzów niż mam. Także jeszcze raz ogromne, wielkie dzięki i uszanowanie dla Was. Kochani, teraz przejdźmy do tematu. Może tak, skupię się na jednym temacie, niekoniecznie tym, którym się zajmuję na co dzień, ale tutaj się pokusiłem o komentarz pewnej sytuacji, która może nie bezpośrednio nas dotyczy, chociaż może i też, ale z całą pewnością pośrednio. Ale zanim przejdę do konkretów, wiecie, w tygodniu wiele się działo. Ja wróciłem, więc pokuszę się tutaj o podsumowanie całego tygodnia. A działo się, działo. I teraz tak, jak co tydzień krótkie podsumowanie. Karolek Nawrocki hasał po świecie niczym fog z powieści Werna. Kontynenty zwiedzał hurtowo, zresztą o tym może też powiem. Takie wiecie, swoiste w 80 dni dookoła świata za marne 800 000 złotych naszych pieniążków. Kolejny Trump krzyczy o zaufaniu do byłego agenta KGB. Tutaj trzeba znać historię na poziomie latającego hebla, by odczynić takie teksty. Zresztą o Trumpie, jego ludziach, jego polityce właśnie dzisiaj chcę powiedzieć. W Polsce przebywał sekretarz obrony USA. Jakie wnioski z tej wizyty wysnuł kandydat Kaczyńskiego? Otóż zauważył szary dres, szary dres polityka, dres, jak to dres, z człowieka nigdy nie wyjdzie. Kanadyjczycy zaproponowali USA przyłączenie Florydy do Kanady jako 11 prowincji i to akurat rozumiem, lubię. Bojówkarz z mediów karnowskich opluł człowieka ze sztabu Rafała Trzaskowskiego. Tak naprawdę tutaj nie powinno nic zaskakiwać. Oni pluli na Polaków przez 8 lat codziennie w TVP. Jak mieli ją pod sobą, że tak powiem, czy w Polskim Radio, nic innego nie potrafią. To jest po prostu nienawistna sekta PiS. Kuczmierowski opuścił areszt, jak wiecie. PiS wyje, że wyszedł na wolność. Oczywiście z elektroniczną bransoletką na nodze. Trump nakłada sankcje na Unię Europejską i Polskę, a co robi PiS? Bije brawo. Targowica to nie był, moi drodzy, przypadek. Trump nakłada sankcje na Unię Europejską i Kanadę dla zbrodniarza, a Putina zaś ma włączone wyłącznie słowa uznania. Kaczyńskiemu jakoś to oczywiście i pisowcom nie przeszkadza, choć ruski car ponoć zamordował mu brata. Taka typowa moralność pisowska.
niezależny, obywatelski Nawrocki nieustannie pokazuje, że nie ma zdania w żadnej istotnej dla Polski kwestii. Od sankcji Trumpa na Polskę po wojnę na Ukrainie. Po co komukolwiek taka pacynka? No jak to po co? Kaczyńskiemu. Po pierwszych wypowiedziach wysokich urzędników Trumpa widać, że to tacy klasyczni reptalianie. W Monachium typowy człowiek bizon z USA pouczał Europę o wartościach istotnych dla demokracji. O tym też wspomnę. Zapomniał tylko dodać, że jego szef czuje miętę do ludobójcy z Rosji. No ale to kto by się tam takimi szczegółami przejmował? Politycy PiS wciąż uprawiają upokarzającą pańszczyznę umysłową wobec Stanów Zjednoczonych. Kiedyś podobni do nich plackiem leżeli przed carycą Katarzyną i jej ambasadorami. Dzisiaj przed urzędnikami Trumpa. Część mediów, ta jak zwykle uczciwa, zaatakowała kogo? Oczywiście Donalda Tuska za umowę z Google. To śmieszne, krzyczeli. Teraz, gdy jedna z szefowych giganta, czyli jedna z szefowych Google, napisała o miliardowych inwestycjach w Polsce, jakoś dziwnym trafem zamknęli gęby, zniknęli, nie poruszają tematu. Klasyk. Zero reakcji, zero refleksji, bo liczy się hejt na rząd. Zaprawdę, kiepsko się płaci. To jest prawda, że pisowskie trolle, prawdą sobie ust nie skalają. Trump nie chce Europy przy negocjacyjnym stole z Putinem. Oczywiście chce, by wojska europejskie były jako rozjemcze na terenie Ukrainy, ale nie chce państw europejskich przy stole negocjacyjnym. Taka mały pakt Ribbentrop-Mołotow. Jeszcze, nie daj Boże, ktoś rozsądny, znający ruskiego cara, pokrzyżowałby plany tego złotowłosego i nie byłby tak miło i tak szybko, jak sobie to zaplanował. O tym właśnie, o podziale Ukrainy ponad głowami też dzisiaj chciałbym powiedzieć. Ponadto wielki, ogromny, niesamowity kongres Stanowskiego okazał się być frekwencyjną klapą. To znak ostrzegawczy, że robienie prymitywnej beki ze wszystkiego dookoła staje się powoli, że tak powiem, passé, bo zero może okazać się biznesowym zerem po prostu. Rafał Trzaskowski wystąpił w Monachium obok najważniejszych europejskich polityków. W tym czasie nasz Karolek od dresów sprzedawał teksty o szarym właśnie dresie i termicznych, tajemniczych majtkach. To nie jest już nawet różnica klas, wam powiem. Tych panów po prostu porównać się nie da. Prezydent Czech ostrzega przed monachijskim duchem. Możemy być chyba pewni, że on wie, o czym mówi. No i na koniec jeszcze taka ciekawostka. Trump uznał, że trzeba wycofać papierowe słomki, wyobraźcie sobie, do picia, bo te wybuchają. Nie wiedzieliście, to już wiecie. No a do tego ponoć plastik nie szkodzi rekinom, tylko kwestia czasu, kiedy dowiemy się, że Ziemia jest płaska. Powiem tak. Sprawa jest specyficzna i była specyficzna.
Okej, moi drodzy, zacznę może od tego. Nie wiem, czy słuchaliście przemówienia, nazwijmy to przemówienia wiceprezydenta Vansa, nie wiem, czy jak dobrze to przeczytać nazwisko, poprawcie mnie proszę. Ten amerykański wice opierdolił, wyobraźcie sobie, Europejczyków, że nie znają się na demokracji, bo próbują przeciwdziałać populistom i radykalnym nacjonalistom oraz zapanować jakoś nad mową nienawiści w social mediach. Można by powiedzieć, że publiczność łykała żabę, a ten jechał bez trzymanki, że zwycięstwo jego i Trumpa w wyborach w USA jest najlepszym dowodem, że tam demokracja ma się dobrze, a Elon Musk zadba, aby żaden faszysta nie dostał już bana na X-ie, bo to jest gwałceniem demokracji. Nie tam jakaś Rosja, wyobraźcie sobie, nie najazd kacapów na Ukrainę. Prawdziwym zagrożeniem, wyobraźcie sobie, dla demokracji jest zablokowanie Marcina Roli na fejsie lub ograniczenie zasięgów Brownowi. To jest prawdziwe zagrożenie demokracji. Nie to, że Putin wyrżnął blisko 1 milion osób na Ukrainie, a drugie 10 milionów zmusił do opuszczenia swoich domów. To nie jest według wice-Trumpa zagrożeniem dla demokracji. Bo najważniejsze jest to, żeby każdy idiota, powiem to wprost, mógł spokojnie obrażać kobiety i nie mieć z tego powodu na przykład żadnych konsekwencji. A już najbardziej Vansa wkurwiło, że w Wielkiej Brytanii ukarano grzywną jakiegoś zjeba, który modlił się przed kliniką aborcyjną, bo przecież czempion demokracji Jan Paweł II powiedział: nie lękajcie się. Serio? Poważnie? Co prawda papież nie odnośnie tego mówił, nie lękajcie się, no ale już nie czepiajmy się szczegółów. Powiem wam szczerze, że słuchałem tego z rozbawieniem. Myślę, że w Europie przyda się te kilka lat oszołomów w Białym Domu, żeby, nie wiem, wybudzić się wreszcie z tego kopciuszkowego snu o wujku z Ameryki, który przyleciał z pantofelkiem, jak się robi, nie wiem, ciemno, nie wiem jak to nawet porównać. Europa powinna zabrać się wreszcie do roboty i postawić na siebie. Vance pieprzył o amerykańskich wartościach osiągniętych i o tym, że powinniśmy je naśladować. To jest ciekawe, wam powiem. No oczywiście pisowcy pieją z zachwytu. Och, jakie wspaniałe przemówienie. Czyli tak, według Vansa, no i oczywiście pisowców i Konfederacji, bo oni też tam liżą dupę Trumpowi tak głęboko w dupska im wsadzają języki, że aż od środka migdałki ruszają. Czyli konkretnie co? Co Europa ma brać za przykład ze Stanów Zjednoczonych? Na przykład 43 miliony Amerykanów ma problem z czytaniem i z pisaniem, kilka milionów to analfabeci, 1 na 6 nie wierzy w kulistość ziemi, powszechna bieda, bezdomność, brak bezpieczeństwa żywnościowego, przemoc z użyciem broni palnej i nierówność społeczno-ekonomiczna. To mamy naśladować według Vansa i pisowców i Konfederacji? To jest takie bardzo amerykańskie? Ta Europa powinna się taka stać? A może, nie wiem, ten Vance niech powie to rodzinom ofiar
w Buczy czy Irpeniu duchom tych, którzy chronili się w teatrze w Murapolu, broniącym swojej ojczyzny żołnierzom ukraińskim, że to nie Rosja wam zagraża, tylko brak wartości. My, Amerykanie, tych wartości was nauczymy. Niech jedzie do Ukrainy i im powie to prosto w twarz. Powiem wam tak, pouczanie przez oficjela kraju mającego dziesiątki problemów społecznych, 2 miliony ludzi w więzieniach, absurdalną swobodę posiadania broni i prezydenta, który szturmuje parlament pod hasłem fałszowanych wyborów, jak mają sobie radzić demokracje Europy, jest, no delikatnie rzecz ujmując, kuriozalne. I powiem wam, że naprawdę nie pojmuję toku rozumowania pisowców, którzy czym Targowica na kolanach przed carycą Katarzyną szorują kolanami przed Trumpem i jego administracją. Rozumiecie, że Putin napadł na drugie państwo, rozpętał pełnoskalową wojnę. Zabił, tak jak wspomniałem, prawie 1 milion ludzi, kolejnych 10 milionów zmusił do ucieczki, między innymi właśnie do Polski. A na koniec PiS wychodzi cały na biało, klaszcząc do słów "nie lękajcie się", noż kurwa mać. Oczywiście Trump jest bardzo zatroskany, że tam ginie na Ukrainie bardzo wiele rosyjskich żołnierzy. Jakoś kuźwa nie słyszałem tam, żeby mówili, martwił się o ofiary cywilne, o pomordowane dzieci, o wywożone dzieci w głąb Rosji, o rabunek państwa Ukrainy, o mordowanie obywateli Ukrainy, cywilów Ukrainy. Tam się Trump najbardziej martwi o to, że tam bardzo wiele ginie rosyjskich żołnierzy. Teraz tak tutaj się nasuwa pytanie, gdyby to dotyczyło na przykład Polski, bo tutaj Trump też właśnie powiedział, czy tam słowami któregoś ze swoich ludzi, że no, Rosja sobie weźmie te tereny, bo będzie plan pokojowy. Czyli Rosja se zajmie tereny, które już zdobyła, a Ukraina musi ten plan przyjąć. No tylko tutaj nasuwa się pytanie, gdyby to dotyczyło Polski, która broniłaby się równie bohatersko, i gdyby Trump podjął decyzję, że te obszary, które Ruscy zajęli, mogą sobie zatrzymać, to też ciekawe, no pisowcy by byli tacy wdzięczni, że bomby przestaną spadać, bo Tarczyński stwierdził, że najważniejsze, żeby bomby przestały spadać. I co w takim razie z oburzeniem, że Tusk chciał oddać połowę Polski, jak można było wnioskować niesłusznie zresztą, z fragmentów tajnych planów obronnych ujawniających przez Błaszczaka. Tutaj krzyczą, nawet guzika nie oddamy, nawet pięści ziemi nie oddamy, a tutaj biją brawo Trumpowi, który daje w prezencie zamordowanie Ukraińców za to, że napadł na ich kraj, zdewastował ich kraj, wymordował ich obywateli, powywoził w głąb Rosji tysiące ukraińskich dzieci. W nagrodę dostają ziemię, które sobie Putin zajął. I pisowcy tu biją brawo. Tylko ciekawe, czy też właśnie by bili brawo, jakby to się tyczyło Polski. Czy może już wtedy nie tak by było, ale chociaż podejrzewam, że znając pisowców, to sami by jeszcze dorzucili kilka tysięcy kilometrów ziemi.
Dokument, o którym teraz mówimy, a który udostępnił pan Błaszczak, to jest zupełnie inna kategoria dokumentów, które zawierają plany związane z tym, jak Polska będzie się broniła, ale nie samodzielnie, ale wespół z sojuszem. I nawet fragmentaryczne udostępnienie tego dokumentu jest absolutnie niedopuszczalne. Stany Zjednoczone nas nie zakwalifikowały do krajów o wysokim zaufaniu, jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą, wymianie najwyższych technologii. To jest między innymi konsekwencja takich zachowań jak pana Błaszczaka, że politycy w naszym kraju dla swoich partykularnych interesów potrafią upublicznić informacje niezwykle wrażliwe o takich wysokich klauzulach. W Rosji i w USA jest polityczna wola, aby zakończyć wojnę na Ukrainie, powiedział w zeszły czwartek rzecznik Kremla Dmitr Pieskow. Tyle, że to, co ustalili Trump z Putinem bez udziału wszystkich zainteresowanych stron, w tym Ukrainy i Europy, wygląda na taką podłą, żałosną ustawkę. Tym bardziej, że termin rozmów ustalono na piątek w Monachium. Trump i Putin mają scenariusz przynajmniej ramowy swoich celów, jakie chcą osiągnąć i oczywiście kogo kosztem. Wiadomo, że będzie to kosztem Ukrainy. A Ukraina ma w ciemno zostać podstawiona pod ścianą. W stylu takim, jakby to nazwać, huzia na juzia, dwóch hegemonów przynajmniej mają o sobie takie zdanie, na okaleczonego wojną prezydenta Ukrainy. Trump martwi się, że, tak wspomniałem, dużo żołnierzy rosyjskich zginęło w tej wojnie, ale jakoś nie martwi się, że nie mniej żołnierzy zginęło po stronie Ukrainy, w tym nie tylko żołnierzy, ale niewinnych ludzi, również kobiet, dzieci, nie wspominając o ogromnych zniszczeniach infrastruktury mieszkalnej, energetycznej, przemysłowej czy gospodarczej. I tutaj, gdyby doszło do tego spotkania na takich warunkach, jakie zaplanował Trump, byłby to skandal polityczny XXI wieku. Uważam, że jako obywatel, że biorące udział w Konferencji Bezpieczeństwa Państwa Europy powinni nie zgodzić się na takie rozmowy. Putin nie chce wojny, przekonuje Trump. Pewnie dlatego w ostatnich dniach znowu wysłał 140 dronów, kilka samolotów i rakiet na cele cywilne Ukrainy, no bo jak wiecie, Putin to gołąbek pokoju. Ten tępy amerykański pajac zabawia się w manipulacje i kłamstwa, aby wspierać terroryzm światowy Putina. Tak naprawdę Putin rozgrywa Trumpa i Trump ma się za takiego wielkiego polityka, ale tak naprawdę to tutaj, jak widać, Putin rozdaje karty. Jak powiedział kiedyś Stefan Żeromski, w Moskwie cuchnie zbrodnią, tam wszystko poczęte jest ze zbrodni. Gdy pojawia się ruski car, tam zawsze pożoga, terroryzm, płacz i śmierć. Tymczasem już raz ten amerykański prezydent, chyba warto to przypomnieć, sprzedał Polaków w niewolę rosyjską w Jałcie. Nie mówię o Trumpie, tylko o amerykańskim prezydencie. Franklin Delano Roosevelt, jak się okazało, sprzedali nas na 45 lat. Tak dokończył zniszczenia kultury elity narodu, upokorzył i pozwolił wymordować polskich patriotów z AK i tych, co walczyli z hitlerowcami na Zachodzie. Zresztą wielkie zasługi w tym terrorze Stalina mieli wujkowie Kaczyńskiego, pod których patronatem wystartował. Trump miał być naszym sojusznikiem, a został sojusznikiem Rosji. Gdyby prezydentem USA w latach 90. był właśnie
Trump, to Polska nie zostałaby członkiem NATO, bo strefa rosyjska, jak wcześniej ustanowił Roosevelt, byłaby dalej strefą wpływów rosyjską. Ameryka wybrała sobie nieodpowiedzialnego prezydenta, lekkoducha, kłamcę, manipulanta, łajdaka w jednym, czyli to, co pisowcy uwielbiają, który chce być z Putinem. Tutaj można powiedzieć, jak żeście sobie go wybrali, to sobie go miejcie, a z takim przekazem od Polaków wara. I tutaj chyba warto też zapamiętać te zachwyty, płaszczenie się całego PiS-u, tych antypolskich pastuchów przed prorosyjskim Trumpem, który właśnie sprzedał Ukrainę i Europę Putinowi. Niczym stary, dobry kumpel, rozmawiając przez 1,5 godziny z tym bandytą, dokonując wstępnie drugiej Jałty. Czarnek na konferencji prasowej powiedział: pierwszy warunek postawiony, żeby Ukraina mogła się rozwijać, to zakończenie działań zbrojnych. W tym sensie jest ogromnie wdzięczny prezydentowi Trumpowi, że podjął działania, które interesują cały świat i mają szansę, bo nie wiem, jak się zakończą, doprowadzając do tego, że bomby na Ukrainę przestaną spadać i zabijać niewinnych Ukraińców. Boże, jaki kurde stratek się znalazł. No aż by się chciało krzyknąć: och, jacy świetli i genialni są politycy w tym PiS-ie. Tylko tutaj, panie dzbanie Czarnku, zanim pan, panie dzbanie, całkiem wejdzie Trumpowi w dupę, najpierw niech pan poczeka na efekt tych jego wspaniałych działań, które jak na razie są pomyśli kremlowskiego zbrodniarza, a nie poszkodowanej Ukrainy oraz całej demokratycznej Europy i świata. Jak można być tak bezmyślnym, krótkowzrocznym bałwanem? Targowiczanie też byli wdzięczni carycy Katarzynie. Dzisiaj chcę powiedzieć, bo część osób o tym nie wie, jak Macierewicz niszczył instytucje i ludzi od 2015, bo to, co robił z WSI, to już pamiętamy. Ale teraz co się stało po 2015 roku? 3 przykłady. Waldemar K., pułkownik z ogromnym doświadczeniem, dyrektor specjalnego działu zamówień w kontrwywiadzie wojskowym. Ogromne doświadczenie. Przyszli do niego ludzie Macierewicza tuż po wygranych wyborach w 2015 roku i powiedzieli mu wprost: albo przyniesiesz kwity i będziesz sypał na poprzedników, albo będziesz miał problemy. On nie przyniósł żadnych kwitów, bo żadnych kwitów nie było. Jego problemy się właśnie rozpoczęły. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu go niszczyli. W taki sposób, że 25 maja 2016 roku powiesił się w swoim garażu. To jest jeden przykład. Przed momentem słyszeliśmy o tej instytucji, która została powołana z siedzibą w Warszawie, CEK NATO, która powstała jeszcze za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, a była odpowiedzią na aneksję Krymu przez Rosję. Chodziło o to, żeby w Warszawie była taka specjalna jednostka, która będzie dokładnie sprawdzała wszystkie zagrożenia płynące ze wschodu. Na Słowacji zrobiono centrum szkolenia, dołączyło się 8 krajów, w tym Niemcy, Czechy, Słowacja. Co się stało? Otóż ludzie Macierewicza, Misiewicza w grudniu 2015 roku, czyli parę dni po tym, jak wygrali wybory, wparowali do tej instytucji, rozpruli te szafy, przejęli majątek, dokumenty. I najciekawszy jest raport brytyjskiego wywiadu po tym, co się wydarzyło. MI6 opublikował raport, w którym stwierdził, że infiltracja rosyjskich służb jest ogromna i że Polska staje się w pewnym stopniu zagrożeniem dla bezpieczeństwa tej części Europy. To, co zrobili oni. Tam jest też m.in. pułkownik Dusza, który był szefem tego od 90 lat. Krok po kroku, można powiedzieć, wspinał się w hierarchii kontrwywiadu wojskowego, miał ogromne doświadczenie, no ale na niego on też nie pasował do układanki, bo Macierewicz chciał mieć swojego człowieka.
więc targano go, policja przychodziła do domu, w końcu sam zrezygnował. I nawet osoby, jak pani major Magdalena E., która była znana naprawdę ze swojej skuteczności, była na misjach, była oznaczana przez natowskie organizacje, przez polskie również. Ona wstawiła się za pułkownikiem Duszą. A jest też bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że ona zasłynęła tym, że znalazła szpiega rosyjskiego w polskich służbach. I wtedy musiała zrezygnować i odejść. To wszystko łączy jeden wspólny mianownik. Ta instytucja i te osoby, o których mówiłem, bo można by było wymieniać ich mnóstwo. Otóż każdy, ale to każdy, instytucja i osoba, które w jakikolwiek sposób chciały zatrzymać rosyjską agenturę, były na celowniku Antoniego Macierewicza. Antoni Macierewicz albo niszczył tę instytucję, albo tych ludzi. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Scholz czy Macron dzwonili do Putina, próbując go odwieść od ataku i eskalacji wojny na Ukrainie, to pisowski tępy lud wył jak suka w rui, że jak można było rozmawiać z oprawcą. Teraz kompletnie im to nie przeszkadza, to co robi Trump. Jego głosy uwielbienia wobec Putina, uwielbienie wobec narodu rosyjskiego. Może wreszcie zrozumią te pisowskie ciemniaki, że Polskę Trump sprzeda bez mrugnięcia okiem, tak jak robi to teraz właśnie z Ukrainą. I tutaj to nie jest jakaś opinia, ale to jest suchy fakt, który każdy, choć trochę rozumie historię i naturę rosyjskiego imperializmu, musi to przyjąć po prostu do wiadomości. Decyzja Trumpa w sprawie Ukrainy nie jest żadnym krokiem w stronę pokoju, to prezent dla Putina. Taki cenny czas na przegrupowanie, odbudowę armii i przygotowanie się do kolejnego konfliktu. Tym razem zrobi to lepiej i nie popełni tych samych błędów. I tak wspomniałem, Trump obiecuje Rosji przejęcie terenów okupowanej Ukrainy bez samej wiedzy Ukrainy. No, dla mnie to osobiście śmierdzi na kilometr jak konferencja jałtańska w sprawie Polski. I pomyślcie, że posłowie PiS skandowali w Sejmie nazwisko Trumpa, biegali w jego czapeczkach. No po prostu wstyd i żenada. I oby tak się nie stało, ale jeśli Putin zaatakowałby Polskę i rozpętałoby się takie piekło jak na Ukrainie, potem żądania granic na Wiśle, to wiecie, co by powiedział Trump? Że nie ma możliwości powrotu Polski do poprzednich granic, bo tak jak wspomniałem, zrobiłby dokładnie to samo, co robi teraz z Ukrainą. Chyba można tu powiedzieć, że kto miał nadzieję, to musi ją porzucić. Z kolei kto wierzy, może się pomodlić. Trump odbył rozmowy telefoniczne z Putinem i z prezydentem Ukrainy Zełeńskim na temat możliwości zakończenia wojny. Przy okazji załatwił uwolnienie nauczyciela z USA, który został niesłusznie skazany na 14 lat kolonii karnej za posiadanie marihuany leczniczej. Jeden z takich z wielkich kaprysów Putina. Chciał zakładników, to aresztował. Miał kaprys pokazać miłe oblicze Trumpowi, no to zwolnił. Trump ogłosił, że chce jak najszybciej rozpocząć rosyjsko-ukraińskie rozmowy pokojowe. Podkreśla, że obaj prezydenci tego chcą, tylko każdy inaczej. I tutaj dowiedzieliśmy się, że Ukraina musi zrezygnować z zajętych przez ruskich swoich terenów, mimo iż to USA, Rosja, Wielka Brytania gwarantowały w 1994 roku integralność Ukrainy, gdy ta rezygnowała z broni atomowej. Ukraina ma zrezygnować z NATO, bo jak twierdzi Trump, takie oczekiwania denerwują Putina. No super. A z czego zrezygnuje Putin? Ktoś o to pytał? Do jakich ustępstw przekonał go Trump? Ktoś o to pytał?
Nie wątpię, że Ukraińcy chcą pokoju. No to jest normalne. Każdy normalny kraj chce pokoju. Tak jak Europa i sam Trump, choć nie sądzę, by wszyscy myśleli podobnie o ścieżce do pokoju co Wołodia. Putin żąda wyborów i podpisania pokoju przez nowego prezydenta Ukrainy. Czytaj kacyka Putina. Otworzy mu to drogę do manipulacji wynikami wyborczymi, coś na wzór rumuński czy mołdawski. Pokój będzie podobny do tego zawartego w roku 1918, w którym marszałek Foch nazwał rozejmem na 20 lat. No i tutaj, jak znamy historię, nie mylił się, II wojna światowa wybuchła po 21 latach. Putin też znów zaatakuje, to jest kwestia po prostu czasu. Jeśli zdechnie po drodze, zrobi to jego następca. Nikt nie obiecywał Ukrainie członkostwa. To jest prawda, że nikt przy zdrowych zmysłach nie zaprosi kraju w stanie wojny do paktu obronnego. Ale przecież Amerykanie coś gwarantowali w 1994 roku. I co dzisiaj już to jest nic nie warte, już nieaktualne. To jest jak wierzyć w cokolwiek ma jakąśkolwiek wartość dzisiaj. To, co widzimy, to wywrócenie całego porządku politycznego, jaki istniał od 1945 roku. Trump pokazuje, gdzie ma Europę i resztę świata. Wszystko jest na sprzedaż. Tutaj mam nadzieję, że ktoś lub coś szybko zakończy działania, zanim to wszystko po prostu popsuje. Mówię tu o Trumpie. Ale póki co w tej sytuacji rośnie rola właśnie Unii Europejskiej i silnego paktu wojskowego zamiast NATO. Na razie nie stworzy, a NATO może okazać się po prostu fikcją. Tak czy inaczej zbliża się czas, gdy nasza część Europy stanie naprzeciw imperialnej Rosji, która odbuduje swoją armię wcześniej czy później, może bez takich cyfrowych fajerwerków, ale za to gotowa ginąć tysiącami dziennie, by przesunąć front o 200 metrów. Znacie te hasło, zarodzinuj i tak dalej. Takiego szafowania życiem ludzi nie uniesie żaden inny kraj i Putin o tym doskonale wie i na to liczy. I ciekawi mnie, jak się czują dzisiaj ci durnie paradujący w czapkach właśnie Trumpa. Czy naprawdę było warto? Te krzyki o nas nie zatrzyma. Zwyciężymy, ukażemy, pokażemy prawdę. Prawda zwycięży. Zwycięży Polska. Zwyciężą ci, którzy dla Polski walczyli. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Apeluję do funkcjonariuszy policji, zamiast stać bezczynnie, podejmijcie interwencję wobec tych osób, które zakłócają nasze uroczystości. Ponawiam ten apel. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, ale tok myślenia administracji Trumpa pokazywany można wyłapać na każdym kroku. Niedawno oglądałem wywiad telewizyjny sekretarza obrony USA Pita Hegstech, nie wiem jak to się wymawia. Od niedawna
prezenter telewizyjny Fox Family, no i weteran, wdał się w polemikę z reporterem i został generalnie rzecz biorąc pozamiatany. Do tego incydentu doszło na konferencji prasowej dotyczącej negocjacji Trumpa z Putinem. Rzecz, no, można powiedzieć, świeża, więc nie znam tutaj nazwiska dziennikarza, ale należą mu się generalnie gratulacje. Konkret, rzeczywistość i dobre rozeznanie oraz przyzwoitość. Pete Pate okazał się być uczniakiem, co niestety oznacza, że Bóg musi mieć nas tak naprawdę w swojej opiece. I teraz wam tak mniej więcej pokrótce streszczę. Reporter mówi do sekretarza obrony. Skupiłeś się na tym, co Ukraina musi oddać. Jakie ustępstwa będzie musiała poczynić? Minister obrony. Zacząłbym od tego, że argumenty, które sugerują, że zasiadanie do stołu teraz to robienie ustępstw wobec Władimira Putina. Po prostu odrzucam je na wstępie. Reporter. Tak, ale każda dotychczasowa rozmowa pokojowa dotyczyła tego, co Ukraina musi oddać. Terytorium, aspiracje do NATO, suwerenność, więc co dokładnie Putin stawia na stole? Musicie przyznać, że dobre pytanie. Minister obrony mówi tak, no cóż, nie sądzę, że uczciwie można powiedzieć, że po prostu dajemy Putinowi ustępstwa. Reporter, okej. Więc czy wycofuje swoje wojska, płaci odszkodowanie, przyznaje się do zbrodni wojennych, czy jako wielki kompromis to po prostu zajęcie mniejszej części Ukrainy niż początkowo chciał? Minister obrony odpowiada, wiesz, negocjacje wymagają, by obie strony dokonały pewnych poświęceń. No to reporter drąży. Tak, ale tylko jedna strona rozpoczęła pełnoskalową inwazję. Jeśli ktoś ukradnie twój dom i oferuje oddanie połowy salonu, to nie jest kompromis, ale to jest umowa zakładnika. Minister obrony. Po prostu uważam, że nadszedł czas na dyplomację. Reporter. Dyplomacja jest świetna, kiedy obie strony chcą pokoju, ale kiedy jedna ze stron chce tylko wstrzymania ognia, aby się przegrupować, to nie jest dyplomacja, to jest pułapka na kolejną inwazję. Na co odpowiada mi ten minister obrony. Czyli mówiąc, że żadnych negocjacji, tylko niekończąca się wojna? Dziennikarz, nie. Mówię, że umowa pokojowa, w której tylko jedna strona dokonuje poświęceń, to nie pokój, to kapitulacja z lepszym brandingiem. Moi drodzy, i tym akcentem, że tak powiem, zakończę to. Te moje dzisiejsze wywody, mam nadzieję, że was choć trochę zainteresowało, choć no może nie jest to bezpośrednio powiązane z naszą sytuacją w kraju, choć pośrednio tak. Ale to tak na dobry początek postanowiłem to wrzucić. Oczywiście od następnych już przejdziemy do naszych bieżących problemów. Co będzie dalej, zobaczymy. Ja wam jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za cały poprzedni tydzień, którego mnie nie było, ale wy byliście. Bardzo to doceniam. Tutaj jak zawsze piszcie, jak wy to wszystko widzicie. Dla mnie Ukraina już jest sprzedana. Wiem, że Ukrainę można lubić, nie lubić. Różnie to bywa, ale powiem tak, nie każdy Ukrainiec to banderowiec, tak samo jak nie każdy Polak to pisowiec. I nie można wszystkich wkładać do jednego wora. Jakby na to nie patrzeć, Ukraińcy walczą o swój kraj. Lepiej lub gorzej, ale walczą. Trump
zaczął pomagać Putinowi. I bardziej idzie na rękę oprawcy niż ofierze. No ale to oczywiście, tak mówiłem, pisowcom bardzo się podoba. Mi osobiście się też wiele rzeczy nie podoba, które, nie wiem, robią Ukraińcy, czy w Polsce, czy u siebie. Ale trzeba umieć rozgraniczać, że tak powiem, różne rzeczy i nie wszystko wkładać do jednego wora. A to, co robi, tak powiedziałem, Trump z Ukrainą, to jest taki spoiler, co bez wahania zrobiłby też z Polską i każdym krajem bałtyckim który był w dawnej osi wpływów Rosji. Po prostu nas by tak samo przehandlował, jak przehandlował nas Roosevelt w Jałcie. Takie jest moje zdanie. No a co wy o tym myślicie? Piszcie, komentujcie. Ja wam już dziękuję. No i do zobaczenia przy następnym materiale. No i za tydzień, mam nadzieję, już będę na tyle sprawny gardłowo, że tak powiem, że będziemy mogli sobie spokojnie już live'a zrobić o 18:00. Także na dzisiaj to tyle. Dzięki. Trzymajcie się. Hej, tu miękki szony, hej, rozum uszkodzony, hej, człowiek wystraszony, hej. Kiedyś byłem młody i odważny bardziej też. Nigdy nie był nikt potrzebny, by pomagać mi. Lecz te dni odeszły, nie jestem tu bezpieczny. Teraz mnie myśli me zmieniły bieg, otworzyłem drzwi, pomóż mi.